Witam serdecznie. Słuchajcie, odbudowa silnika ruszyła pełną parą, także cieszę się, że to już cały czas leci. Mam dla Was kolejne wiadomości z warsztatu. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i zobaczycie, będzie można właśnie prześledzić cały jakby proces odbudowy silnika, który miał być w sumie w idealnym stanie, bo on został tam w 58 chyba roku wymontowany z jeżdżącego teoretycznie Sokoła. No a tu się okazuje, że jeszcze sporo rzeczy. Więc to jest też taka przestroga przed kupowaniem kota w worku, czyli na przykład silnika, który ktoś twierdzi, że jest super ekstra i jesteśmy napaleni i kupujemy. Przestrzegam też, bo jest taka oferta teraz na marketplace za 20 000 euro. Jest silnik, który widać, że był rozkręcany, widać, że kapa, na przykład są wszystkie pozdzierane te rzeczy, więc no taka cena myślę, że mocno zaporowa. Ja też się kiedyś przekonałem o tych różnych silnikach, kupując silniki WL-ki, szczególnie gdzieś tam ze wschodu, gdzie po rozkręceniu okazywało się, albo nie wiem, wydawało się, że wszystko jest kompletne, a okazywało się, że tutaj gdzieś te gwinty, tutaj to wszystko, pompy są niezdatne do użytku i później jak przychodzi remont, to patrzymy, nagle 20 000 trzeba jeszcze wsadzić. Skądinąd chyba ten silnik właśnie po remoncie będzie możliwe, że do sprzedaży, bo się nad tym zastanawiam. Dobra, teraz polecimy z filmem, to co dostałem z warsztatu i później jeszcze sobie pogadamy. No, cześć Marcin, co się dzieje? Dalsze jakieś tam prace przy Sokole. Mamy co? Mamy wykonany gwint w karterze M20, tak, ten naprawczy, oryginalnie był M18. Mamy tutaj dorobioną taką samą śrubę redukcyjną, taką wkrętkę jak to było oryginalnie, więc w to będzie nam wchodzić wąż czy przewód odsysający olej z silnika. To połączenie jest zregenerowane, jest naprawione. Kolejny jakiś tam niemały problem rozwiązany. No ja myślę, że to jest już sporo. No, mamy tutaj, jak pokazałem ostatnio, już wykonany też gwint do strony tłuczącej olej i tutaj będziemy teraz wykonywali to połączenie z tym tłoczkiem uszczelniające do wału korbowego, no tak już wcześniej mówiłem. Co mamy wyszkiełkowane, wyczyszczone przeciwwagi z wału korbowego. No tu jest relatywnie ok, o tyle, że wał jest tylko mocno skorodowany, bo widać, że gdzieś to stało w złych warunkach, to już wszystko wiemy, o tym było mówione. Natomiast no, nie ma pęknięć i nie ma uszkodzeń, jakichś istotnych uszkodzeń stożków, co jest dla mnie ważne, bo to jest problematyczne w regeneracji. Stożki są ładne, więc mamy to wyczyszczone. No to nie sposób ręcznie doczyścić z takiego syfu. Jeszcze to teraz wyszczotkujemy oczywiście, poprawimy tam te gwinty. No i tak, no wał jest ok, będzie ok, to jest dla nas istotna sprawa. Będziemy się zabierali w przyszłym tygodniu za regenerację tego wału. Na razie no, to są komponenty. No i tyle, co jeszcze? Chyba nic więcej spektakularnego, także tyle na dziś. Pozdrawiam. Cześć Marcin, co się dzieje? Cały czas coś. Dziś wykonaliśmy to przyłącze ciśnieniowe do smarowania prawego czopa korbowodowego, tak? To jest ten tłok wykonany z brązu, który będzie pracował tak jak to było w oryginale po tej powierzchni naszej, którą szlifowaliśmy. Tu mamy śrubę, której w ogóle nie było, prawda? Ona jest wytoczona, to jest śruba banjo, potocznie na to mówią, tak? W środku jest wytoczona na precyzyjny wymiar tego tłoka. Tłok jest tak ciasno dorobiony, żeby między tłokiem a śrubą nie było spadków ciśnienia oleju, prawda? Żeby to było połączenie, które się uszczelnia. No i tak też jest, tak to jest wykonane, jak to było, prawda, oryginalnie. Tu jest takie złącze, na które będziemy zakładali przewód gumowy zbrojony. Bądź wlutujemy rurki, ale rurki akurat no, nie są dobrym rozwiązaniem z wielu przyczyn, natomiast to jest obojętne. Już co zrobimy, to zrobimy.
zobaczymy jeszcze później. Natomiast teraz zadanie na dziś to jest co dorobić te śruby brakujące. To są oryginalne śruby do pokrywy rozrządu. No mamy 4 do odzyskania, do uratowania. Są oczywiście brudne, zasyfione i my to będziemy odczyszczać, natomiast no, resztę trzeba dorobić na wzór. Gdzieś tam je pooksydujemy, żeby były czarne. No i tyle. Mamy 4 śrubki, reszty brak. Także dorabiamy teraz te brakujące śruby, żeby to wszystko było jak ma być, żeby wyglądało zgodnie z oryginałem. Później trzeba rozwiertakiem poprawić otwór, który jest tutaj i w drugiej części karteru, bo tutaj w to miejsce przychodzi też śruba, taka szpilka, która ma w środku kanał olejowy i tędy tymi rowkami jest później dostarczany do cylindrów, do podstaw cylindrów olej. To jest też element ciśnieniowego smarowania w tym silniku i to jest ważne, więc musimy tą szpilkę dorobić nową, ponieważ ona jest skatowana potwornie i z tego już nic nie będzie. To jest ta stara szpilka, ktoś tu po tym prał, nie wiem co się z tym działo, to było szlifowane, gdzieś pilnikiem obrabiane, tu są jakieś rysy, ona jest krzywa cała, tu też zniszczona, no bez sensu jest takie coś wkładać w ogóle, no nie wchodzi to w grę, bo to musi być szczelne, jak powiedziałem, więc no to trzeba będzie zrobić. Później się będziemy przyglądali szpilkom silnika, no te, które da się uratować, żeby były no, oryginalne i stare i w ogóle no to ok, ale nie na siłę, no bo jak jest taki gwint jak tutaj, czyli już go nie ma, no to wiadomo, że to jest śmietnik i my takiej śruby nie uratujemy, no jest to przerost formy już nad treścią później. No ale co się da, odzyskujemy, co się nie da, dorabiamy. To jest zadanie na dziś, skupić się na tym, żeby ten silnik złożyć w ogóle w jakikolwiek cywilizowany sposób. Tyle. Pozdrawiam. No dobrze, co się dzieje? Mamy dorobione według wzoru śruby. Są już pooksydowane. Śruby są bliźniacze z tymi, które tutaj były oryginalnie, tak? To jest wzór. To są te, które dorobiliśmy, więc będzie to zgodne z prawdą historyczną, tak jak lubimy, no i nie będzie w oczy kłuło, także mamy to podorabiane, będzie można składać. No, na montaż jeszcze za wcześnie silnika, natomiast takie przymiarki już robimy, nie? Także to jest kolejny etap. Teraz robi się ta szpilka, o której Ci mówiłem wcześniej, łącząca kartery od góry, gdzie jest magistrala olejowa. Jest to już rozwiercone rozwiertakiem, żeby to zrównać, ten otwór, więc teraz nadwymiarowa szpilka razem z tym przełączem też ciśnieniowym. Pozdrawiam. Dobrze, mamy zrobioną śrubę do magistrali olejowej, tutaj na górze. To jest pasownie dorobiona śruba. Otwór jest rozwiercony, jak już mówiłem, więc wchodzi nam to suwliwie, smacznie, bez jakiegoś luzu. Tak. I dalej będziemy wiercić otwór w tej śrubie do tego miejsca, prawda? No i później taką faskę, podtoczenie, które będzie tutaj umożliwiało podawanie oleju przez te 2 otworki, dalej przez 2 otworki w podstawach cylindrów na cylindry już, na gładź cylindrów w środku, więc to jest jakby takie wspomaganie smarowania. Tego nawet Harley'e nie miały, więc w Sokole w ostatnich wersjach zrobiono takie udoskonalenie. No i okej, no i fajnie. Problem jest jedynie taki, że to jest, no tak jest jak jest, to są oryginalne otwory, no i widzisz, jaka to jest dokładność wykonania tych otworów, nie? No to ręcznie robiono. Gdzieś tak, no tyle. Tutaj musimy potem dać uszczelkę miedzianą pomiędzy to, prawda, a tą szpilkę. To było oryginalnie, żeby nam się to tutaj w tym miejscu uszczelniło. No i tyle, także to jest kolejny problem jakiś tam rozwiązany. To już jutro będziemy zajmowali się dalszą częścią obróbki tego elementu. I to będzie też coś znowu krok do przodu. Ta rurka jest oryginalna, na szczęście tutaj się zachowała z tej pompy, która podaje olej tędy właśnie, więc mamy oryginalną rurkę, nakrętkę od pompy, więc to zostanie tak jak to było. No a resztę już będziemy i tak musieli wymieniać i naprawiać, bo to oryginalne elementy nie są.
Tyle. Cześć Marcin, co się dzieje? Witamy po krótkiej przerwie. Mamy porobione, jak widziałeś, kartery, więc obróbka karterów jest zakończona. Kartery są przygotowane już praktycznie do montażu. W tej chwili zostały polakierowane takim specjalnym lakierem do odlewów, po to, aby uszczelnić wszelkie niedoskonałości odlewnicze. Jest to lakier do tego przeznaczony, więc dodatkowo to uszczelni, wygładzi tą strukturę, no a to też tam w jakimś stopniu powoduje lepszy rozbryzg oleju, że on sobie ładnie tutaj ścieka, no i tyle. Także to jest zrobione z jednej, z drugiej strony. Jeden i drugi karter jest tym polakierowany. To jest bezbarwny lakier, więc tego praktycznie nie widać. No i tak, tu już mamy osadzone, jak widzisz, łożyska, więc to już jest wyczyszczone wszystko i tak jak powiedziałem, gotowe do montażu. Mamy, jak wiesz, nowe śruby wykonane. Wykonaliśmy nowe śruby do pokrywy rozrządu, zgodne z tym, które tutaj były w oryginale. No tych nie chcemy już zakładać, bo są po prostu pomęczone, byle jakie. Niech są wszystkie jednakowe, zgodnie z tym, co tutaj było. Wyglądać to będzie estetycznie, więc karter jest zakończony. Tu mamy już zrobione przyłącze, tak, olejowe. Tak samo zaimpregnowana lakierem jest tutaj pokrywa sprzęgła. No i tyle, to sobie już czeka na montaż. Mamy wyczyszczone osłonki sprężyn zaworowych, no wiadomo, tak jak trzeba, z luźnych frakcji, nie bardziej, jako że projekt ma wyglądać jak stary motocykl, więc nie polerujemy, nie czyścimy, no to bo to wiemy o tym, co jest konieczne, to czyścimy, tak jak tutaj do obróbki to wszystko, no niestety czy stety nie da się pracować w brudzie, bo się nie da. Później będziemy to postarzać, natomiast to co jest niekonieczne, no to zostawiamy tak jak to jest w takiej patynie, więc osłonki są wyczyszczone z nagaru, z brudu, z tego wszystkiego, co tutaj było. Będziemy jeszcze dorabiali śruby, nie wszystkie co prawda, ale śruby, jak już mówiłem wcześniej, łączące kartery silnika, tak, lewą stronę z prawą, bo też są poniszczone, praktycznie nie ma tam czego ratować. Pompa oleju czeka na demontaż, tym się będziemy zajmowali później i weryfikację. Mamy przygotowane czopy główne wału korbowego, tak, już do montażu. To już pokazywałem wcześniej, elementy rozrządu. Rozrząd to sobie już tutaj na nas czeka. Jest wykonana, skończona już nowa szpilka olejowa, tak, czyli tej magistrali olejowej między cylindrami, przez którą jest dostarczany olej na gładź cylindrów. Są wykonane otwory smarne. Jak już mówiłem ostatnio, karter był tutaj rozwiertakiem rozwiercony, że to sobie smacznie wchodzi bez jakiegoś luzu. Jest tutaj teraz już gwint pasujący pod tą rurkę, która wychodzi z pompy, bo tam to też było zerwane, więc to jest kolejny element, który jest skończony. No i co? Wyczyszczone są przeciwwagi wału korbowego. Wiadomo, że ślady po korozji zostają, ale to absolutnie w niczym nie przeszkadza. No, to tak widać, jak głęboka była ta korozja. Jest to wszystko wyszczotkowane, wymyte chemicznie, można powiedzieć sterylne, przygotowane do montażu. I tyle, to sobie czeka. Mamy wykonane to połączenie, o którym już mówiliśmy wcześniej. Tutaj, jeżeli chodzi o zasilanie w olej silnika, czyli to jest już naprawione i jest tutaj ten tłoczek wykonany na sprężynce, który będzie współpracował z połączeniem na właśnie tym czopie głównym wału korbowego, czyli to w ten sposób sobie tutaj będzie pracowało i to jest bardzo ważne. To mamy już zrobione, więc dekiel, pokrywa rozrządu jest tak samo już przygotowana do montażu. Tu już praktycznie więcej nic nie będziemy robić. Skrzynia biegów, no bo mamy jeszcze wstępnie wyczyszczone korbowody, wyhonowane łożyska na stopie korbowodowej, tak, to jest też już ważne, pod nasze nadwymiarowe rolki. Jeszcze to jest w podwymiarze, będziemy się zajmowali teraz czym? Szlifowaniem nowego czopa korbowodowego, bo
bo to jest w znacznym naddatku, nadwymiarze, więc przeszlifujemy sobie tą powierzchnię już tutaj pod nasz żądany wymiar, tak abyśmy mieli to połączenie już tutaj zregenerowane jak nowe. Zregenerowane są już główki korbowodów, jak widać, są wstawione nowe tulejki, jest to wyhonowane na odpowiedni luz, na nowe stworznie, więc tu się już nic nie wydarzy. To jest kolejne połączenie, oczywiście wykonane otwory smarne, tak jak ma być w główkach, więc to połączenie jest już też zregenerowane, jedno, drugie, więc zostaje nam stopa korbowodowa do zregenerowania, do obróbki i wał korbowy będziemy mogli składać. Także jakieś tam kroki cały czas czynimy. Przyszedł czas na skrzynię biegów. Skrzynia i obudowa sprzęgła zarazem, no bo to jest tutaj monolit. No było to jakiś czas temu wyczyszczone, bo tu była niesamowita ilość brudu i wszystkiego razem. No i tak, relatywnie jakiejś tragedii nie ma, natomiast jak na obudowę z Sokoła, umówmy się, bo przeważnie są pourywane, popękane te uszy tutaj, tu u Ciebie jest to akurat ok. No tym niemniej jednak pracy będzie dużo, bo są inne problemy i inne rzeczy do zrobienia. Już pokazuję, o co chodzi. Przede wszystkim no tak standardowo pęknięcia w miejscach, gdzie są śruby mocujące pokrywę, prawda? Pokrywę sprzęgła. No i tak, tutaj jest duży ubytek materiału i zerwana śruba, więc to trzeba będzie wszystko napawać, wyszlifować, zrobić nowy otwór z nowym gwintem, wiadomo, no i taka operacja też będzie tutaj, ponieważ to już jest pęknięte i no nie będzie to połączenie trzymać, więc trzeba też to rozfrezować, zaspawać i robić otwór z gwintem od nowa. Tak samo tutaj, bo ta sama historia. Tutaj praktycznie też, więc no jest to poniszczone mocno. Ktoś tutaj pozrywał te gwinty, nie wiadomo co się z tym stało. Także teraz będą prace spawalnicze. Tu jeszcze jest problem zerwanej jednej ze śrub, zerwanej śruby tutaj też z kapy sprzęgłowej, więc trzeba będzie to wywiercić, usunąć tą starą śrubę i mam nadzieję, że uda się ten gwint odzyskać, że go nie uszkodzimy. No a później trzeba będzie frezować powierzchnię tutaj styku pod kapę, żeby to było naprawione, zregenerowane. No wiadomo, że musi być płaskie idealnie, żeby tu nie było żadnych wycieków. Co dalej? Regeneracja obsady wałka, choinki skrzyni biegów, ponieważ tu też jest luz i ten wałek raz, że wykazuje tutaj już luz promieniowy i no to nie może to połączenie tak wyglądać. Sam sobie wałek też potrzebuje szlifowania, żeby go zrównać i tak też to zrobimy, że wstawimy tutaj po prostu w to miejsce tuleje redukcyjne, które nam pozwolą zacieśnić po prostu to połączenie pod nasz już teraz podwymiarowy wałek, który będzie delikatnie przeszlifowany, żeby go jak powiedziałem zrównać. Więc no operacji sporo, no ale tak to wygląda. Tutaj gwinty od pokrywy górnej wyglądają na całe, że nic się tutaj z tym nie działo. Będziemy musieli dorobić tutaj ten element, ponieważ go nie mam. Nie dostałem go od Ciebie. Nie wiem, czy się zgubił gdzieś po drodze, czy go już wcześniej nie było. Wszystko jest możliwe. Trzeba będzie to połączenie tutaj raczej dorobić. Tutaj też widać, że są pęknięcia. O, wszędzie praktycznie. No, tu będzie co robić. To jest staliwo i ma tendencję do pękania. Natomiast no, taki urok tego wszystkiego, więc będziemy to jeszcze teraz szczotkowali, wiadomo, z tej powierzchownej korozji. Tu też jest taki ubytek, jak widać, trzeba to będzie napawać, żeby to już zrobić jak należy. No i tyle, no taka praca ślusarska, mnóstwo obróbki będzie, żeby to wyprowadzić, ten element i uratować. No i tak, no tutaj gwinty od uszczelnienia, mocowania, łożyska wałka zdawczego wygląda ok. Wszystko wygląda tu. Ta strona nie jest zła, natomiast no, strona sprzęgła jest katastrofa. No ale to tyle. Także zajmujemy się dzisiaj czyszczeniem tego i spawaniem. No i w dalszej części będą filmy na temat obróbki tego wszystkiego. Później będziemy się zajmowali samą skrzynią biegów, z czego będą osobne filmy. Pozdrawiam.
Cześć Marcin, co się dzieje? Wczorajszy cały dzień to była naprawa spawalnicza obudowy sprzęgła, czy tam skrzyni, jak to woli. I tak, mamy to wszystko napawane. Wszystkie te miejsca, gdzie były pęknięcia, wszystko zostało napawane, wyfrezowane, tak żeby nadać temu ładny kształt, jaki to miało oryginalnie. Więc te wszystkie połączenia są, można powiedzieć, odtworzone. Te uszka, których tutaj brakowało, prawda, te kształty są odtworzone tak, żeby to wyglądało tak, jak to wyglądało oryginalnie, no estetycznie, nie jakoś tak niechlujnie. No i tyle, jest to wszystko, cała ta obudowa też zaimpregnowana lakierem, no i tyle, wyczyszczona oczywiście. No i teraz co się będzie działo? No mamy jak widać usuniętą też tą śrubę, która tutaj była zerwana, udało się to wykręcić. Teraz będziemy wykonywali płaszczyznę na frezarce, tak, żeby to wszystko zlicować tutaj ładnie. No i później będziemy robili na nowo w tych miejscach, które są zaspawane, będziemy robili na nowo otwory z kwintami. Tu też będziemy jeszcze wiercili i usuwali resztę tej zerwanej śruby, no ale musimy sobie te otwory tutaj odwzorować z tej pokrywy naszej sprzęgła, no i tyle. I tak będziemy ze współrzędnych sobie tutaj jechali na frezarce pomalutku, no i tyle. I dopiero ten element będzie zregenerowany, jeżeli chodzi o samą obudowę. No i tak, no myślę, że to będzie kolejny cały dzień zabawy przy tym wszystkim, żeby to odtworzyć. No bo jest co robić. No i tak, dopiero później będziemy się zajmowali bebechami, skrzyni biegów i tak dalej, no bo to jest osobny temat. Natomiast najpierw trzeba zacząć od obudowy, od tego, żeby to wszystko było jak ma być. No i to nam zajmie jeszcze pewnie około 20 roboczo-godzin. Pozdrawiam. No, cześć Marcin, co się dzieje? Robimy Twoją osłonę sprzęgła, czy obudowę skrzyni, jak to woli. Mamy teraz zrobioną płaszczyznę. Jeszcze będziemy jeden przejazd wykonywać. Są zrobione otwory w tych miejscach, gdzie były uszkodzone. Jest to pogwintowane na nowo. Wszystko jest ze współrzędnych, czyli dokładnie z tym, co jest w deklu, więc nie będzie tu problemu, że coś się będzie rozjeżdżać i nie pasować, więc ten element będzie zregenerowany jako obudowa i będziemy się zabierali za mechanizm skrzyni biegów, czyli koła zębate, choinki i regenerację tutaj wnętrzności. Pozdrawiam. No, cześć Marcin, robimy w tej chwili tak, mamy już zrobioną płaszczyznę, jak widziałeś, z tamtej strony i otwory. W tej chwili robimy co? Redukujemy tą obsadę, jak mówiłem wcześniej, do wałka pośredniego, czyli mamy tutaj taką tulejkę redukcyjną wykonaną, która będzie pasownie wchodzić nam w obudowę skrzyni, a z kolei w tą tulejkę pasownie będzie wchodził wałek od choinki, który został przeszlifowany w celu zrównania i uzyskania jednakowego wymiaru po prostu na jego całej długości, no bo tu były rowki wywalone, wiadomo, od tulejek, nie? Tak żebyśmy pod to mogli w tej chwili robić choinkę, czyli już łożyskowanie choinki skrzyni biegów. Tutaj są już nowe tuleje porobione, teraz będziemy je wytaczać na wymiar ze żmijkami smarnymi. Jak widzisz, jest wszystko wykonane tak, jak to ma być, jakie było oryginalnie, z nacięciami z boku, więc to połączenie będzie też zregenerowane. No i tyle, także pomimo jakiejś tam powierzchownej korozji na tych kołach zębatych, ta skrzynia nie jest wypracowana, co cieszy, więc powinna sobie kulturalnie pracować. Te kilka wżerów, no trudno, ale to niewiele zmienia, także to będzie zregenerowane. Później będziemy się zajmowali wałkiem zdawczym, wałkiem sprzęgłowym, no i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam. No hej Marcin, mamy w tej chwili wytoczoną już choinkę skrzyni biegów pod nasz wyszlifowany wałek, czyli to połączenie jest zregenerowane jak nowe, więc kręci się to smacznie. To jest kolejny etap skrzyni biegów, który jest zamknięty. No i tyle, no i dalej będziemy pracowali nad resztą skrzyni biegów obecnie. Pozdrawiam. Cześć Marcin, co się dzieje dzisiaj? Zajmujemy się korbowodami, regeneracją korbowodów. To był w tej chwili ostatni przejazd, jeżeli chodzi o honowanie
stóp korbowodowych na żądany wymiar w naszym przypadku, czyli dopasowując się do czopa korbowodowego, czyli nasz czop został już też przeszlifowany pod nasz już wymiar tego połączenia rolkowego. Będziemy sobie mogli to dzisiaj już składać, stopę korbowodową. Tu jeszcze są takie podkładki hartowane, które trzymają te 4 rzędy roleczek. No taki nieszczęśliwy to jest patent w Sokole, natomiast no tak to działa, tak sobie to wymyślono, no i tak to trzeba robić, więc mamy to wszystko pohonowane, równe, przede wszystkim bez owalizacji, no bo to jest tu najważniejsze i sobie to zaraz będziemy składać, więc góra też jest już zrobiona, bo to widziałeś, czyli tutaj stworznie na główkach, czyli połączenie tak górne jak i dolne jest skończone, to się wszystko nam tu przesuwa suwliwie, smacznie, więc no tak, zaraz to sobie będę mył z tego oleju rycynowego, no i tyle i składamy, będzie to już przygotowane wtedy do finalnego montażu wału. No i tak, pozdrawiam. No, widzicie, sporo roboty, są tam dorabiane śruby, różne rzeczy można, wiadomo, no niektórzy... Ja byłem na początku takim fascynatem, że chciałem wszystko, żeby było, nie wiem, każda śrubka była oryginalna, no ale żeby do takiego motocykla, który jeździ, no nie zawsze się da no i trzeba się pogodzić z tym, że niektóre rzeczy po prostu będą dorobione. Ale dla mnie jest najważniejsza rzecz, że ten motocykl wróci na polskie drogi, będę mógł się nim gdzieś tam przejechać czy pokazać. Młodzież będzie mogła zobaczyć, jak to wygląda, dotknąć tej starej przedwojennej polskiej motoryzacji. Więc z tego się cieszę, a jeżeli ktoś ma faktycznie, bo dużo sokolarzy ma faktycznie takie, nie wiem, prawie w 100% zachowane, ale nigdzie tego nie pokazuje, nie widać tego, nie mówią o tym ci ludzie i no takie już jest środowisko sokolarzy. Udało mi się tam poznać trochę osób, pozdrawiam serdecznie wszystkich, bo jak wrzuciłem film z Sokołem, to naprawdę duża pomoc, informacje kto, gdzie, co można kupić, także fajna sprawa. O, Łysy już jest gotowy do jazdy Sokołem. Tak, ja już się przygotowałem. Mam nawet czapkę. Jest czapka. Ja jeszcze się zastanawiam w ogóle, czy nie zrobić tego Sokoła z wozem, bo tam dostałem też jakąś ofertę wózka bocznego, no ale to wszystko z czasem. Powiem wam jeszcze tak, że są do kupienia u mnie na stronie motozloty.com, jest taki zestaw naklejek, gdzie jest m.in. właśnie naklejka z Sokołem, to kosztuje 15 zł. Są też koszulki, bo mam koszulki i są z Junakiem i właśnie Sokół 1000. Można to też kupić na mojej stronie i zastanawiam się nad leżakami, Grzesiu, jakbyśmy zrobili leżak Tak. Sokoła, nie? No. Tu mamy Easy Raidera, ale tak myślę, że zrobię z 15 no bo to wszystko teraz były z łeby. No to łebskie wszystkie poszły. Easy Raidera też wszystkie poszły. Został chyba nam właśnie jeden, więc zrobię ich z 15. No. Ale Easy Raidera chyba też może. I może Sokoła. Nie wiem, czy jeszcze Junaka, czy z tym Junakiem robić, czy nie, ale to może z 5 Junakiem, 10 Sokołów i ten, nie? Może jak ktoś ma Junaka, na przykład to fajnie by było sobie z takim. To są autorskie projekty przez polskiego artystę, nie przez AI, jak ktoś tam pisał ostatnio, bo... O! I jakby ktoś chciał kupić, a byłby na bazarze, a jak No. już będziemy mieli, to będziemy mieli na No bazarze tak. też. A na bazar w Poznaniu jesteś. Jestem. 7 września, bazar w Poznaniu, będą też bilety do wygrania. I 14 Jesteśmy. jest Łódź. Masz wpisane, czy nie? Września. Września, no. Nie, sierpnia nie. Czy masz festyn? Sierpnia czy września? Września, no. Nie, mam chyba wpisane 14. No. To wpisz sobie, a później najlepsze, że jak jest retropracze, na retropraczach pewnie też będzie. Jak retropracze to jest bazar w Bytomiu, no ale to się pokryło. No nie niestety. damy rady. W Bytomiu nie będziemy. Raczej Ale będą pewnie bilety do wygrania. No. będzie przyjemnie. I co, ty już jedziesz? No ja już jadę. Znaczy jeszcze przyjadę, bo jeszcze 2 palety muszę pożyczyć od Ciebie. Panie, jest 9:38, a ty już weekend Ja zaczynasz. już weekend. Wcześniej O, weekend zacznę, matko. to go wcześniej skończę. No. Fajnie, że już posegregowane część banerów. Przed weekendem, no tu jest tego. A, właśnie, bo tą chyba gablotę będę sprzedawał jedną, bo myślę, że za dużo tych gablot. Nakupiłem tego i
Tylko, że taka, ona się świeci. Czekaj, a tu jeszcze jest jeden. Ale to jest ten stary. O. Dobra, ja jadę zaraz No to trzymaj się, no. Nie żegnamy się, bo jeszcze... Dobra, tu jeszcze wpadniesz. I jeszcze powiem wam, mam jeden dystrybutor do sprzedania. Etylina. Taki dystrybutor. No, kupiłem jakby wszystko w hurcie, a teraz to właśnie stoi i zostawiłem sobie dwa. Teraz wam pokażę te dwa, które mam. No. Co? Zabierasz? Ja miałem za. Tutaj mamy Arala. Tu widziałem wczoraj graciarnia Baranka, fajny szyld Arala. 150 euro chyba kosztował. Tak myślałem, czy kupić, ale no nie wiem. Muszę pomyśleć. Tutaj jeszcze, bo on jest strasznie niski. Tak myślimy, czy nie zrobić jakiegoś podestu do niego. Albo mamy cegły dużo, nie? Może z cegły zrobimy, albo drewniany. No i tutaj to podświetlenie też tu trzeba będzie, bo tutaj są... Tak myślałem, Maciek, żeby zrobić razem do zmierzchowego czujnika, wiesz? Aha, żeby działał, no. Tylko no, i dać tutaj zamiast, bo tutaj jest teraz ta. Czy jak on się otwiera tu gdzieś? Kluczyk masz, wiesz? Jest kluczyk. O, i teraz się powinien odsunąć. Albo jeszcze. O, dobra, jest, no. O, i tu jest takie coś, może zamiast tego jakby tu dać LEDa, No, i żeby się podczujnik zmierzchowy włączał i odpalał, to byłoby fajnie. Film z zakupu tych, bo właśnie jeszcze go nie dodałem, muszę w takim starym garażu, muszę go dodać, też będzie na kanale, także zapraszam do subskrybowania. Jak będzie tam jakaś ilość odpowiednia, to pewnie ja już go od dłuższego czasu mam, więc czeka na razie. Czeka na swoją kolej. A, i tutaj tą szafkę Wedola też będę chciał sprzedać. Bo tu troszeczkę zagraca mi. Ja kupiłem teraz jeszcze jakąś maszynę. Więc jakby ktoś chciał taką szafę Wedola, szukał sobie gdzieś do garażu, do salonu. To jest sprawne, można w ogóle tutaj olej sobie wsadzić i pompować. Fajna sprawa. Też to jest do kupienia, to jest oryginalny patent. O. Można z tego barek sobie zrobić. Jak ktoś jest smakołyszem, to może pewnie i tu nawet sobie pompować jakieś brandy albo coś tam co mu się spodoba. No i na dzisiaj, słuchajcie, kończę. Zapraszam, znaczy życzę wam miłego weekendu. No i co? I niedługo coś pewnie znowu będzie wylatywać, bo mam jeszcze, będzie składanie modelu Junaka. Tam w ogóle do mnie pani z tej kolekcji napisała, więc bardzo miło. Napisała mi, że mi wyśle całą numery z prenumeraty, więc będzie super. No i wracamy do Mustanga. Mam jeszcze targ staroci nagrany, no ale to wszystko z czasem. Nie miałem teraz czasu po prostu, żeby przeglądać ten cały materiał, a myślę, że większą mi teraz sprawia frajdę, żeby znowu wrócić do vlogów ze stodoły tutaj, co się u nas dzieje, a dzieje się dużo. Będę starał się wam pokazywać, ale dajcie znać oczywiście w komentarzach, co tam, jak tam. Trzymajcie się i do zobaczyska. Słuchajcie, siedzenie do Sokoła 1000. Szukam grubej skóry, takiej 4 mm, jakiejś starej, żeby oprzeć to siedzenie w moim projekcie Sokoła 1000. Tutaj miałem taką, kiedyś kupiłem na targu, na torach, ale ona jest minimalnie za wąska. Widzicie, tutaj tyle i tyle zostaje. Ale jakby ktoś miał taką skórę, to proszę dajcie znać. Chętnie kupię. Musi być właśnie jakaś wyświechtana i widać, że to jest starość. Bo mój Sokół ma wyglądać właśnie jakby przeleżał pół wieku albo i wiek w stodole. Trzymajcie się, miłego dnia.